Siemano, tutaj Rawson z kanału Rawson Games i witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Łowca Sekretów. W dzisiejszym odcinku pokażę wam sekrety lub znajdźki w Akropolu oraz kolejną część znalezionych sekretów w geotermicznej dolinie w grze Rise of the Tomb Raider. Zapraszam was do oglądania. Dzieje się tam, gdzie sobie nie radzisz. Nie poniosę porażki. Trójca wygra, jeśli zawiedziesz. A wiesz, co to oznacza? Jestem zbędna. Moje życie ich nie interesuje. Potrzebuję mocy źródła. Zdobędziesz ją. Nie trać wiary, Anno. Taka jest wola Boża. Nasz sukces jest nieunikniony. Proszę, znajdź je. Czas mi się kończy. Zaszedłem tak daleko. Wytrzymałem tak wiele. Ostatnie przeszkody, które przede mną postawiłeś. Grzechy, do których mnie zmusiłeś, muszą mieć cel. Tylko ty możesz wskazać mi drogę. Daj mi siłę, aby kontynuować dla niej, dla ciebie, dla Trójcy. Proszę. Wskaż mi drogę. Zatem niech poleje się krew. W Akropolu znajdziemy jedno wyzwanie, 3 skrzynie, 3 artefakty, 10 dokumentów, 1 fresk, 3 zestawy survivalowe, 3 skrzynie z monetami, 3 obozy, 1 torbę badawczą oraz 1 monolit. Natomiast w drugiej części geotermicznej doliny znajdziemy 2 grobowce, 2 skrzynie, 4 artefakty, 6 dokumentów, 3 zestawy survivalowe, 3 skrzynie z monetami, 4 obozy, 1 monolit, 3 mapy archiwisty oraz 2 torby badacza. Po dotarciu do wschodniej części geotermicznej doliny idziemy w lewo i wchodzimy do dużej chaty. Na stole po lewej znajdziemy mapę archiwisty. W kolejnej chacie po prawej stronie będzie do znalezienia dokument. Będzie on leżał na stole. Śniegi, które zeszły z góry, zasypały Kitty wiele miesięcy temu. Po wyjściu z chaty, idąc w stronę Akropolu po lewej, będzie do otwarcia skrzynia. Wyskakujemy z zniszczonego mostu i trzymamy się prawej strony. Po prawej stronie znajdziemy obóz, a kawałek dalej monolit. Żałuję, że nie widzisz widoku z mojego namiotu, Laro. Wykopalisko wygląda pięknie wczesnym wieczorem, gdy ostatnie promienie słońca mienią się na owocach naszej pracy. Później stopniowo zaczynają płonąć ogniska, a w całym obozie pachnie pieczonym mięsem. Mówili, że to świnka morska. Odmówiłem. Rod zjadł 2. Może następnym razem zabiorę cię ze sobą.
Jak poszedł sprawdzian z historii? Tato, dni spędzone z tobą na wykopaliskach były najszczęśliwszymi w moim życiu. Szczególnie, gdy dałeś mi własny kawałek do kopania. Lubiłam to. Czułam, że jestem częścią czegoś ważnego. Swoją drogą ze sprawdzianu dostałam 5. Teraz rozumiem. Podążając za tymi wskazówkami, Po tej samej stronie w ruinach znajdziemy też torbę badacza. Teraz kierujemy się cały czas na wschód doliny. W ten sposób dotrzemy do grobowca. Używamy strzały z liną i przechodzimy na drugą stronę rzeki. Po dotarciu do komnaty po prawej stronie znajdziemy artefakt. koszyk ze srebra. Początkowo służył z pewnością do celów dekoracyjnych, ale później był używany do noszenia zboża. Przed zrobieniem zagadki natkniemy się na obóz, a po zejściu ze schód przy łódce będzie leżał tam dokument. Niesamowite. Ktoś włamał się tu w środku nocy. Złodzieje zabrali monety, poprzewracali naczynia z oliwą i winem, bezczeszcząc przy tym wszystkich pochowanych tu ludzi. Aby dotrzeć do kolejnego dokumentu, trzeba zacumować łódź do koła obrotowego za pomocą strzały z liną. Wskakujemy na łódź i strzelamy do kolejnego koła obrotowego.
Gdy będziemy blisko schód, wtedy szybko wyskakujemy z łodzi. Na ziemi znajdziemy wspomniany dokument. Monety dla przewoźnika. Jesteśmy wprawdzie daleko od domu, ale nie staliśmy się przecież barbarzyńcami. Będąc blisko przy kolejnym kole obrotowym po prawej stronie, strzelamy w stronę kolejnej łodzi za pomocą strzały z liną. Wskakujemy na łódź i szybko celujemy w kolejne koło obrotowe. Możemy teraz przybliżyć naszą łódź do skalnego nabrzeża za pomocą pokrętła przy łodzi. Wchodzimy na wyższe piętro i docieramy do kolejnej komnaty. Na stole będzie leżała mapa archiwisty. Ciekawe. Balsamowali zmarłych? Natomiast po prawej stronie koło księgi będzie artefakt. Złoty kielich. Godny króla lub proroka. Wykonano go tutaj, w Kitierzu. Po odkryciu księgi dostaniemy umiejętność tajniki anatomii. Teraz możemy wejść w końcu do Akropolu. Pod mostem znajdziemy pierwszy dokument w tym miejscu. Słyszeliśmy o przybyciu proroka do Konstantynopola, ale nie zajmowało to naszej uwagi. To wspaniałe miasto zawsze przyciągało szaleńców i fałszywych kaznodziejów. Po wyjściu na zewnątrz idziemy schodami w dół. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Po dotarciu na miejsce natkniemy się na obóz. Obok namiotów w północno-wschodniej części tego obozu będzie tam do otwarcia skrzynia. Między schodami będzie zakopany zestaw survivalowy.
Idąc bardziej na zachód, od obozu przy zablokowanej bramie będzie leżeć dokument. To nasza pierwsza zima od czasu najazdu Mongołów. Przeżyje ją nie więcej niż 1/3 z nas. Po prawej stronie w namiocie będzie do otwarcia skrzynia oraz dokument do wzięcia. Kiedyś uważaliśmy zwierzęta zamieszkujące tę dolinę za obce, ale teraz są naszymi prawdziwymi braćmi i siostrami. Idąc trochę dalej, na skrzyni będzie leżeć dokument. Nasi przodkowie przybyli tutaj jako uchodźcy z Bizancjum. Zawędrowali w dzikie ostępy i niemal zginęli. Idąc na południowy wschód od obozu, znajdziemy kolejny zakopany zestaw survivalowy. W kolejnym namiocie po lewej stronie znajdziemy na ziemi artefakt. To relikwiarz. Służył do przechowywania relikwii świętych. Mogły to na przykład być zęby, palce, a nawet cała głowa. Tutaj przechowywano relikwie proroka. Jest pusty. W namiocie po prawej stronie strąć dowolną bronią wiszącą krótkofalówkę. W ten oto sposób zaczniemy wyzwanie o nazwie Przerwa w komunikacji. Po zabiciu przeciwników w tej części Akropolu zniszczymy 3 krótkofalówki. Po prawej, po lewej oraz przed wyjściem z rynku. Po spotkaniu się z sojusznikami skaczemy niżej i po lewej stronie na ścianie będzie dostępny fresk do odczytania. Na tym fresku przedstawiono moment dotarcia do doliny. Musiało to wyglądać jak raj. W miejscu, gdzie możemy od teraz wytwarzać wybuchowe strzały, na skrzyni będzie leżał artefakt. Starożytny amulet przedstawiający jelenia. Wyrzeźbiono go z jeleniego rogu. Możliwe, że był to ważny artefakt albo zwykła dziecięca zabawka. Idąc schodami do góry znajdziemy kolejny obóz.
obok niego po lewej stronie będzie do odczytania monolit. Teraz rozumiem. Podążając za tymi wskazówkami, Idziemy schodami w dół. Przy murze będzie zakopana skrzynia z monetami. Jeszcze na stole koło obozu będzie leżeć dokument. Mój ojciec gdzieś przepadł. Wczoraj w nocy powiedziałam mu o najeźdźcach i o broni, którą dysponują. Na chwilę teleportujemy się do pierwszego obozu w Akropolu, ponieważ za pierwszym namiotem na zachodzie będzie dostępna już skrzynia z monetami. Wracamy z powrotem do drugiego obozu. Idziemy schodami do góry, przechodzimy przez drewniane kłody i po lewej stronie będzie leżał kolejny dokument. Roślinność tej doliny, od najwyższych drzew po skryte w poszyciu grzyby, z początku była dla naszych przodków czymś zupełnie obcym. Będąc już na moście po lewej stronie pod bramą, będzie leżał artefakt. bulla papieska. Pieczęć potwierdzająca autentyczność dokumentu. Z pewnością była dołączona do jakiegoś ważnego dokumentu. Na przykład wyroku ekskomuniki. Zostaw to mnie. Mogę się tym zająć. Po przejściu przez bramę oraz po zabiciu przeciwników, po lewej stronie będzie do otwarcia skrzynia. Idziemy schodami do góry. Po lewej stronie pod namiotem zniszczymy bronią wiszącą krótkofalówkę trójcy. Będąc w kolejnej części Akropolu w ruinach po lewej stronie będzie zakopany zestaw survivalowy. Będziemy mogli go wykopać dopiero wtedy, kiedy zabijemy wszystkich przeciwników w tej części Akropolu. Szlak! Trzymajcie się! Idę do was! Ostatnia do zniszczenia krótkofalówka będzie po lewej stronie pod daszkiem. W
tym samym miejscu będzie również dostępny dokument na stole. Wraz z Eliasem spróbuję dotrzeć do wzgórz. Tam, gdzie mieszka stary niedźwiedź. Po badaniu tej części przed wyjściem natkniemy się na kolejny obóz. Idąc korytarzem po lewej stronie, obok beczki znajdziemy dokument. Utraciliśmy Kitesz prawie 10 lat temu. W pierwszych latach sądziliśmy, że nie uda nam się przeżyć. Jesteśmy ocalałymi. W miejscu, gdzie po raz pierwszy będziemy używali czekanu z liną, zamiast to robić, zejdziemy w dół. Po prawej stronie przy skałach będzie leżeć torba badacza. Po wdrapaniu się na górę dzięki czekanowi z liną, po prawej stronie za krzakami będzie dokument. Kości tej ziemi oferują nam całe swoje bogactwo, a my wiemy już, jak przetrwać i utrzymać się przy życiu. Po wyjściu z Akropolu natkniemy się na obóz oraz otworzymy skrzynię po prawej stronie. Jeszcze wszystkie sekrety w Akropolu nie zostały znalezione, więc przenosimy się do ostatniego widzianego obozu w Akropolu. W miejscu, w którym pokonywaliśmy ostatnich przeciwników, skaczemy do dziury. Otwieramy bramkę czekanem. Po prawej w ciemnym miejscu będzie do zebrania dokument. Nie doceniłam naszych wrogów. Elias nie żyje przez moje głupie zachcianki, a mój ojciec już od 2 dni nie daje znaku życia. Po zebraniu idziemy dalej. Aby dotrzeć do sekretu, trzeba po lewej stronie przecisnąć się przez dziurę w murze. Obok beczek będzie zakopana skrzynia z monetami. To wszystko, jeśli chodzi o Akropol. Wracamy teraz do geotermicznej doliny.
miejscu, gdzie został odkryty grobowiec w poprzednim odcinku, przed wejściem do grobowca będzie zakopana skrzynia z monetami. Będąc w obozie przy ruinach, kierujemy się w stronę jaskini i wchodzimy do niej. Dzięki czekanowi z liną będziemy mogli w końcu wejść do grobowca. Po przyciśnięciu się przez dziurę w skale znajdziemy obóz. Używamy czekana z liną i trzymamy się prawej strony. Po tej stronie będzie widoczna torba badacza. Idąc dalej, skaczemy i używamy czekana na kamienną ścianę, aby się dostać na górę. Później idziemy po kładzie i po lewej stronie znajdziemy zakopany zestaw survivalowy. Po zjechaniu w dół docieramy do głównej części grobowca. Płyniemy w stronę kopalni, do której będziemy musieli jakoś tam wejść. Po lewej stronie jest zakopany zestaw survivalowy. Musi tam być jakieś przejście. Idziemy najpierw po torach po prawej stronie. Ostrożnie. Po dotarciu na miejsce po lewej stronie będzie leżący artefakt. Stary pierścień przywiązany do skórzanego rzemienia tak, by utworzyć pętlę. Biżuteria nie była tutaj potrzebna. Idąc trochę dalej, obok wagonika będzie leżał dokument. Znałam ryzyko. Wpadnięcie w łapy strażników było tylko kwestią czasu. Używamy strzały z liną i strzelamy w stronę przejścia, gdzie jest tam kolejny wagonik po prawej stronie. No, ale trzeba się najpierw zająć tym pierwszym wagonikiem. Obracamy pokrętłem tory o 180 stopni i spychamy ten wagon na dół.
Po zepchnięciu wagonu po lewej stronie będzie kolejne przejście, w którym będzie do znalezienia mapa archiwisty. Zmuszani na modlitwę. Możemy teraz zjechać liną w stronę kolejnego wagonika. Będąc już na miejscu, po lewej będzie kolejny artefakt. Kości do gry. Żołnierze często ich używali, ale te są wyjątkowo starannie wykonane. Chwileczkę. Tutaj na większości ścianek jest 6. Muszę spróbować podnieść ten wagonik. Będąc na dole, wdrapujemy się na górę i idziemy schodami. Po lewej stronie znajdziemy zestaw survivalowy. Za pomocą pokrętła po lewej stronie przesuwamy tory na sam dół. Po tej czynności obracamy w dobrą stronę tory drugim pokrętłem o 90 stopni w prawo i wpychamy wagon do tyłu. Teraz znowu obracamy tym samym pokrętłem, tylko tym razem w lewo o 90 stopni. Innym pokrętłem przesuwamy tą platformę na górę. I teraz możemy zepchnąć wagon w dół. I w taki oto sposób mamy otwartą kopalnię. Mam nadzieję, że to wystarczy. Udało się. Na szczęście wciąż stoi. Wchodzimy teraz do środka. Po prawej stronie na ziemi leży dokument. Ciągle ujawnia. Księga z X wieku, zawierająca bizantyjską wiedzę na temat wydobycia i metalurgii. Po odkryciu księgi dostaniemy umiejętność geolog, który pozwala pozyskać chromit.
Będąc blisko krypty, którą odkryliśmy w poprzednim odcinku, będzie zakopana skrzynia z monetami. W ruinach możemy w końcu odkryć monolit. Teraz rozumiem. Mowa tu o czymś, co zostało ukryte. Będąc w miejscu, gdzie jest południowa wieża na wybrzeżu, będzie kolejna skrzynia z monetami. Idąc na północ dzięki czekanowi z liną, możemy się wspiąć na skały. Na miejscu będzie do zebrania dokument. Nie mogę dłużej zaprzeczać, że Alia ma na mnie przemożny wpływ. Przyszła do mnie sama, gdy wędrowałem przełęczami nad doliną. Kolejna część geotermicznej doliny już w kolejnym odcinku. Na sam koniec zapraszam Was serdecznie do wspierania mojej pasji poprzez SMS, PayPal, Blik oraz Patronite. Zapraszam Was serdecznie, a ja w tym miejscu zakończę tutaj odcinek. Dzięki, słyszymy się w kolejnym odcinku z serii Łowca Sekretów. Na razie i cześć! Jeśli spodobał Ci się mój film, kliknij kciuka w górę, skomentuj film oraz subskrybuj mój kanał, a hejterom życzę palca w dupie. Nara!